Hej, cześć, dzień dobry. Ostatnio zauważyłam, że kiedy mówię w jakimś innym języku, to bardzo często sprawdzam różne spójniki w słowniku. To spójników zawsze najbardziej mi brakuje, kiedy chcę coś powiedzieć. Spójniki, czyli te krótkie słowa, które pozwalają nam połączyć dwie części zdania w jakiś określony sposób. Spójniki pozwalają nam na utworzenie logicznej wypowiedzi. Dzięki nim nasza wypowiedź jest o wiele bardziej poprawna, o wiele bardziej zrozumiała i o wiele bardziej naturalna. I dlatego właśnie uznałam, że warto powiedzieć o tych spójnikach także po polsku. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam, to na przykład spójnik, dlatego dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze według mnie, najczęściej używane spójniki, które używamy po polsku, które mówimy po polsku. Ale o tym za chwilę, a na razie ja jestem Ania, a to jest Płynnie po polsku. Na początek chyba najprostszy i najczęściej używany spójnik i, które pozwala nam łączyć ze sobą wypowiedzi, czy włączyć ze sobą dwa słowa. Ania i Kasia idą razem do kina. W wolnym czasie lubię oglądać filmy, uprawiać sport i czytać książki. Uczę się języka polskiego i francuskiego. Łączymy ze sobą dwie rzeczy. Spójnik i możemy zastąpić słowem oraz. Spójnikiem oraz. Oraz to dokładnie to samo co i. Ma dokładnie to samo znaczenie. Używamy oraz w tym samym kontekście, w tych samych kontekstach, w których użyjemy i. Jedyna różnica polega na tym, że oraz jest bardziej formalne. Raczej napiszemy je niż powiemy. Czyli oraz raczej do pisania i raczej do mówienia. I oczywiście też możemy napisać, ale jeśli powtarza nam się i, to często zamienimy to kolejne i słowem oraz, żeby już nie powtarzać cały czas i, skoro oraz znaczy to samo. Mogę na przykład powiedzieć, albo raczej napisać, że oglądanie telewizji oraz przebywanie z rodziną należy do ulubionych zajęć Polaków. Następnie spójnik albo. Spójnik albo to spójnik, który pozwala nam pokazać, że mamy dwie alternatywy, dwie opcje. W wakacje zacznę uczyć się nowego języka, polskiego albo chińskiego. Czyli wiem, że na pewno będzie to polski albo chiński, ale jeszcze nie wiem, który z tych dwóch. Albo jeden, albo drugi. Albo polski, albo chiński. Albo. Dwie alternatywy, dwie opcje. To samo znaczy spójnik lub. Albo i lub mogą być używane w ten sam sposób, mogą być używane w tych samych kontekstach. Pojadę na wakacje do Hiszpanii lub do Francji. Jeszcze nie wiem gdzie. Będzie to albo Hiszpania, albo Francja. Do Hiszpanii lub do Francji. Lub raczej wydaje mi się trochę bardziej eleganckie. Raczej troszeczkę bardziej, minimalnie bardziej formalne niż albo. A jeszcze bardziej formalne to słowo bądź. Bądź znaczy też to samo, właściwie to samo co lub i albo, też pokazuje nam alternatywę, ale jest bardziej eleganckie, zdecydowanie bardziej formalne. Kiedy Polak ma czas wolny, przebywa z rodziną bądź ogląda telewizję. Robi to, albo przebywa z rodziną, albo ogląda telewizję. W sumie może robić i jedno i drugie w tym samym czasie. Ale jeśli nie robi, to ma dwie opcje. Przebywa z rodziną bądź ogląda telewizję, przebywa z rodziną lub ogląda telewizję, przebywa z rodziną albo ogląda telewizję. Mamy trzy opcje do wyrażenia tego albo, tych dwóch opcji, tych dwóch alternatyw. Następny ważny spójnik to ale. Ale używamy wtedy, kiedy chcemy
niejako zaprzeczyć to, co wcześniej powiedzieliśmy, zmienić sens naszego wcześniejszego wypowiedzenia, powiedzieć coś, co jest inne niż to, co wcześniej powiedzieliśmy. Nie jest miła, ale ma dużo znajomych. Nie wiadomo dlaczego, to nie ma sensu, że ma dużo znajomych, skoro nie jest miła, ale ma dużo znajomych. Nie jest miła, ale ma dużo znajomych. Zmieniamy to, co mówimy na początku. Nikt nie spodziewa się, że powiemy, że ma dużo znajomych. Ale ma dużo znajomych. Przeciwność do pierwszego wyrażenia. Nie ma pieniędzy, ale wyjeżdża na wakacje co miesiąc. Jak to możliwe? Nie wiadomo. Nie ma pieniędzy, cały czas mówi o tym, że nie ma pieniędzy, ale wyjeżdża na wakacje co miesiąc. Bardzo dużo się uczyła, ale nie zdała egzaminu. Jak mogła nie zdać egzaminu, jeśli bardzo dużo się uczyła? Nie wiadomo. Może egzamin był trudny. Słowo ale możemy zastąpić innym słowem o tym samym znaczeniu. Jest to słowo lecz. Bardzo dużo się uczyła, lecz nie zdała egzaminu. Nie jest miła, lecz ma bardzo dużo znajomych. Lecz raczej jest bardziej eleganckim, bardziej formalnym słowem. Raczej napiszemy lecz i powiemy ale. Podobnie eleganckim słowem, które wyraża to samo, jest słowo jednak. Możemy powiedzieć, bardzo dużo się uczyła, jednak nie zdała egzaminu. Polskie miasta się rozwijają, jednak wciąż pozostaje bardzo dużo do zrobienia. Rozwijają się, jednak wciąż pozostaje tyle do zrobienia. Bardzo dużo do zrobienia. Jednak wyraża to samo co ale, to samo co lecz. Jest bardziej eleganckie, zdecydowanie bardziej formalne niż ale. Podobnie jak lecz. Raczej do napisania, do języka pisanego. Możemy napisać, ale nie mówimy zbyt często. Przynajmniej w mowie nieformalnej. A jeśli chcemy coś wyjaśnić, używamy spójnika czyli. Możecie zauważyć, że ja bardzo często używam spójnika czyli. Czyli znaczy to samo, co to jest. Na przykład mogę powiedzieć, żeby schudnąć, trzeba dużo się ruszać, czyli uprawiać sport i chodzić na spacery. Ale tak samo mogę powiedzieć, schudnąć oznacza dużo się ruszać, to jest chodzić na spacery i uprawiać sport. Chodzisz na zajęcia z języka polskiego, czyli znasz język polski. To znaczy, znasz język polski. To tak jakbyśmy stawiali znak równa się pomiędzy jednym a drugim. A jeśli chcemy wyjaśnić przez podanie przyczyny, to znaczy chcemy powiedzieć, dlaczego coś robimy, czyli odpowiedzieć na pytanie dlaczego, używamy spójnika ponieważ. Używamy tego spójnika właśnie wtedy, kiedy odpowiadamy na pytanie dlaczego, albo po prostu kiedy chcemy coś wyjaśnić, tak samo jak czyli albo to jest. Ale podając przyczynę. Czyli i to jest nie podają przyczyny, podają tylko wyjaśnienie, definicję. Uczę się języka polskiego, ponieważ kocham Polskę. Czyli fakt, że kocham Polskę, to przyczyna mojej nauki. Dlaczego uczysz się języka polskiego? Ponieważ kocham Polskę. Uczę się języka polskiego, ponieważ kocham Polskę. Bardzo chcę zmienić moją pracę, ponieważ nie lubię mojej pracy. To nieprawda, na szczęście, ale jeśli ktoś ma taką sytuację, to może to powiedzieć. Bardzo chcę zmienić pracę, ponieważ nie lubię mojej aktualnej pracy. Ponieważ możemy zastąpić innym spójnikiem bo. Bo bardzo często usłyszycie w konwersacjach między Polakami, w konwersacjach codziennych i nieformalnych, bo możemy powiedzieć, ale bo nie piszemy na wypracowaniach z języka polskiego, na egzaminach.
Ostatnie ważne spójniki to spójniki, które pokazują rezultat, które pokazują konsekwencje. I jest to spójnik więc, bardzo ważny spójnik więc, który pokazuje konsekwencje czegoś. Uczę się języka polskiego od 2 miesięcy, więc rozumiem już język polski. Uczę się języka polskiego, więc mogę Ci coś powiedzieć po polsku. Kocham Polskę, więc uczę się języka polskiego. Wcześniej pokazywaliśmy przyczynę. Uczę się języka polskiego, ponieważ kocham Polskę. Kocham Polskę, więc rezultat, więc uczę się języka polskiego. I tak samo działa spójnik dlatego. Dlatego też pokazuje nam rezultat. Mam pieniądze, dlatego mogę kupić dom. Mam pieniądze, więc mogę kupić dom. Mogę kupić dom, ponieważ mam pieniądze. Kocham Polskę, dlatego uczę się polskiego. Kocham Polskę, więc uczę się polskiego. Dlatego równa się więc, to znaczy to samo. Uwaga, nie mylić z dlaczego. Dlaczego to pytanie. Pytanie, na które odpowiadamy, ponieważ. Dlaczego to pytanie o przyczynę. Dlaczego uczysz się polskiego? Ponieważ kocham język polski. Powtórzmy jeszcze raz od początku wszystkie spójniki, które powiedziałam. I, oraz, albo, lub, bądź, ale, lecz, jednak, czyli, to jest, ponieważ, więc, dlatego. Nie są to oczywiście wszystkie spójniki, które istnieją w języku polskim, ale jest to duża część, która pozwoli Ci na lepsze zbudowanie logicznej wypowiedzi po polsku. Mam nadzieję, że zapamiętałaś lub zapamiętałeś wszystkie spójniki, że umiesz ich teraz używać i zadanie dla Ciebie napisz w komentarzu jakieś zdanie z wybranym spójnikiem. Nieważne jakie zdanie, nieważne z którym spójnikiem, jakiekolwiek. Ok? Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeśli podoba Ci się też ten projekt i to, co robię, to koniecznie zajrzyj na mojego Instagrama i na moją stronę internetową. Znajdziesz tam jeszcze więcej informacji o polskim i o Polsce. I to chyba wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za to, że dotrwałeś aż tutaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!